Wykonanie fundamentów domu. Ile filmów w internecie, ilu budujących, tyle opinii, jak je wykonać. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonałem je ja. Nie był to najtańszy sposób, ani też najszybszy, ale za to cały fundament jest solidnie zabezpieczony przed wilgocią. Pierwszym etapem było wykonanie wykopu pod całą powierzchnią fundamentów. Ułatwiło to pracę i logistykę. Następnie przyszedł czas na beton podkładowy. Znalazło się tutaj także miejsce na uziom. Uziom wylądował w betonie podkładowym, gdyż cała ława została odizolowana od gruntu. Obawiałem się, że problemem może okazać się otrzymanie wymaganej niskiej rezystancji uziemienia. Między betonem podkładowym a ławą fundamentową ułożyłem dedykowaną do fundamentów papę. Po to, aby zabezpieczyć spód ławy przed wnikaniem wilgoci. Aby to zobrazować, to taka podeszwa w kaloszu. A jak wiemy, zdecydowanie lepiej chodzi się w kaloszu z podeszwą. Papa wystawała po około 7 cm z każdej strony ławy, aby w przyszłości móc ją połączyć szczelnie z hydroizolacją na bokach ławy. Na papę ustawiłem szalunek, wykonałem zbrojenie i wylałem beton. Aby hydroizolacja była szczelna, musi ona zostać położona na gładkiej powierzchni, bez ostrych krawędzi. Dlatego brzegi ławy zostały ścięte przy pomocy drajkantów. Wyznaczały one jednocześnie górny poziom ławy oraz ułatwiały ściąganie betonu. Na ławie wymurowałem mur z bloczków na pełną spoinę. W trakcie murowania na bieżąco wygładzałem zaprawę przy pomocy pacy styropianowej, tak aby otrzymać możliwie jak najgładszą ścianę. W murze umieściłem też od razu rury osłonowe pod przypusty instalacji. Odsyłam do mojego filmu odnośnie wykonania szczelnego przypustu przez fundament. Mur z bloczków zakończyłem wieńcem. Po demontażu szalunków na wieńcu zostały dziury po ściągach szalunkowych. Zalepiłem je przy pomocy masy PCC. I tutaj podobnie jak wcześniej łapcie link do filmów, w którym pokazuję, jak to zrobiłem. Przyszedł czas na wykonanie hydroizolacji. Zacząłem od usunięcia wszelkich wypływek betonu, tak aby warstwa hydroizolacji została położona na równej i gładkiej powierzchni. Wszystkie naroża fundamentu zostały zaokrąglone przy pomocy tarczy diamentowej. Z górnej powierzchni betonu przy pomocy kątówki ze szczotką drucianą usunąłem mleczko cementowe, aby zapewnić prawidłową przyczepność hydroizolacji do betonu. Na wieńcu fundamentowym w strefie cokłowej budynku naniosłem elastyczną hydroizolację mineralną. Posiada ona zdecydowanie mniejszy opór dla dyfuzji pary wodnej w stosunku do hydroizolacji bitumicznej z masy KMB, co pozwoli na szybsze usunięcie z fundamentu nadmiaru wilgoci, która dostała się tam w trakcie budowy. Hydroizolacja mineralna posiada dobrą przyczepność do podłoży mineralnych, jakim jest beton, i nie należy nakładać jej na podłoże bitumiczne, dlatego nanosiłem ją w pierwszej kolejności przed gruntowaniem fundamentów pod hydroizolacją z masy KMB. Przed hydroizolacją mineralną wykonałem facetę w wewnętrznych narożnikach ściany za pomocą zaprawy PCC. Hydroizolację mineralną wykonałem zgodnie z wytycznymi producenta, czyli przynajmniej w 2 warstwach, a nanosiłem ją przy pomocy pędzla z twardym włosiem w wypasie fundamentu, który będzie znajdował się tuż nad ziemią. Przyszedł czas na hydroizolację z masy KMB. Na początku starannie odkurzyłem cały fundament, następnie naniosłem preparat gruntujący. Odczekałem, aż wyschnie, co można sprawdzić przy pomocy testu kciuka, czyli dociskamy mocno kciuk do ściany, a następnie obracamy go o 90 stopni. Jeżeli na palcu nie zostają ślady po gruncie, można działać dalej. Przed pierwszą warstwą masy we wszystkich narożach wykonałem facety, tym razem z masy KMB. Należy trzymać się tego, co producent masy zawarł w karcie technicznej produktu i nie przekraczać maksymalnego promienia wykonywanej facety, gdyż istnieje ryzyko pęknięcia podczas wysychania zbyt grubej jej warstwy. Przyszedł czas na pierwszą warstwę masy na fundamencie. Pierwsza warstwa masy miała na celu uzupełnienie wszelkich ubytków oraz wyrównanie podłoża. Niestety, pominięcie jej skutkuje powstawaniem pęcherzy, gdyż powietrze i wilgoć zamknięta wewnątrz szczelin, nie mając gdzie się wydostać, wypycha jeszcze świeżą masę. Po wyschnięciu pierwszej warstwy przystąpiłem do nanoszenia kolejnych 2. Masę można nanosić na kilka sposobów, które przewidział producent. Przeważnie jest to paca stalowa, ale także natrysk. W
trudno dostępnych miejscach przydatny także okazał się pędzel. Ważne, aby trzymać się odpowiedniego zużycia masy na metr kwadratowy, co pozwala na utrzymanie wymaganej grubości suchej warstwy hydroizolacji. Wszystkie te informacje producent zawiera w karcie technicznej masy. W zależności od tego, jakie mamy warunki gruntowe, grubość powłoki jest inna, a co za tym idzie i ilość nałożonych warstw. Chociaż zawsze są to minimum dwie. Pamiętaj, że świeżą warstwę masy należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, jak i opadami deszczu, a wyschniętą przed uszkodzeniami, np. podczas zasypywania fundamentów, gdyż masa mimo wyschnięcia pozostaje elastyczna. I to by było na tyle. Na koniec wrzucam jeszcze skutki wizyty nieproszonego gościa, który to pomagał w kontroli grubości warstwy świeżej masy. Powodzenia na swojej budowie i do następnego.